Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem przygotowałam dla Was 6 propozycji na dania z wykorzystaniem cukinii. Akurat mamy środek sezonu, więc mam nadzieję, że znajdziecie tutaj jakiś przepis dla siebie. A jeśli podobają Wam się tego typu filmy i chcecie ich więcej na moim kanale, to zachęcam do zostawienia po sobie subskrypcji, łapki w górę pod filmem oraz komentarza. Dzisiejszą pierwszą propozycją będzie cukiniowe risotto z mozzarellą. Tutaj zaczynam od pokrojenia składników, czyli najpierw kroję cebulę oraz cukinię. Następnie kroję mozzarellę w drobną kostkę. Na patelni rozgrzewam tłuszcz, u mnie jest to oliwa z oliwek, a gdy się rozgrzeje, to podsmażam posiekaną wcześniej cebulkę oraz ryż do risotto. Całość podsmażam mniej więcej 3-4 minuty. Po tym czasie dodaję 1 ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę i całość smażę jeszcze około minutę. Po tym czasie dodaję pokrojoną wcześniej cukinię, całość zalewam bulionem warzywnym i duszę, aż ryż wsiąknie ten bulion. W międzyczasie risotto mieszam, następnie dolewam bulion, kiedy będzie już cały wsiąknięty i tak kilka razy, aż ryż będzie gotowy. Gdy risotto jest gotowe, czyli tak jak wspomniałam wcześniej, ryż jest miękki, to dodaję masło, do tego przyprawy, u mnie jest to tylko pieprz, bo bulion był wystarczająco słony. Dodaję również pokrojoną mozzarellę, całość mieszam i podsmażam chwilkę, aby mozzarella i masło się roztopiły. Gotowe risotto przekładamy na talerz albo do miski, tutaj oczywiście wedle uznania, a następnie gotowe danie sypiemy parmezanem. Tutaj najlepiej by się sprawdził taki parmezan świeżo starty, ja natomiast takiego nie miałam, więc dodałam parmezan w płatkach. Drugą propozycją w dzisiejszym filmie będzie klasyka, czyli leczo. Kto z nas nie lubi leczo, kochani? No nie znam chyba takiej osoby. Zaczynam od pokrojenia cebulki w drobną kostkę, a także kroję wędzony filet z kurczaka. Jeśli chodzi o leczo, to ja robię je z wędzonym filetem, tak jak tutaj, ewentualnie z kiełbaską z piersi kurczaka. Do tego kroję również paprykę oraz cukinię. Na patelni rozgrzewam oliwę, a gdy się rozgrzeje, to najpierw podsmażam posiekaną cebulkę oraz mięso. Po około 2-3 minutach dodaję 1 ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę i całość jeszcze chwilkę podsmażam. Następnie dodaję pokrojone wcześniej warzywa, passatę pomidorową, a także trochę wody. Moim zdaniem wtedy jest taka lepsza konsystencja tego leczo, właśnie jak zmieszamy passatę z wodą. Leczo przyprawiam solą, pieprzem, oregano, bazylią, a także papryką słodką. Całość przykrywam i duszę mniej więcej 15-20 minut, aż warzywa będą miękkie. Po tym czasie leczo jest już gotowe, można przekładać do miski albo na talerz. I ja takie leczo zazwyczaj podaję z pieczywem i taką również wersję Wam zostawię w opisie filmu. Trzecia propozycja może Was troszeczkę zdziwić, bo jest to propozycja na słodko, ale od razu zaznaczę, że w tej owsiance cukinii w ogóle nie czuć. Jest to rewelacyjna opcja na redukcję, bo zwiększamy objętość dania, no i przede wszystkim dostarczamy większej ilości warzyw. Tutaj zaczynam od starcia cukinii na tarce. Do garnka dodaję płatki owsiane, następnie zalewam je mlekiem, dodaję kakao, a także erytrytol, startą wcześniej cukinię i wszystko dokładnie mieszam. Gotową owsiankę gotuję kilka minut. W międzyczasie, gdy owsianka się gotuje, to kroję banana, a także siekam 1 kostkę czekolady. Ugotowaną owsiankę przekładam do miski, a następnie dodaję skyr waniliowy, aby podbić tutaj troszkę białko. On też bardzo mocno tutaj pasuje smakiem. Układam pokrojonego banana, dodaję borówki, całość sypię orzechami, u mnie są to posiekane migdały. Dodaję 1 kostkę czekolady i podwójnie czekoladowa owsianka jest gotowa. Musicie mi wierzyć na słowo, że jest przepyszna. Moje gotowe jadłospisy, e-booki z przepisami, a także innowacyjny przepiśnik, gdzie sam sobie układasz swój jadłospis, kupisz na stronie www.80na20.pl.
Następna propozycja to będzie coś na wzór faszerowanej cukinii, ale niestety moja cukinia była za duża, żeby zrobić faszerowaną wersję, więc stwierdziłam, że zrobię takie zapiekane krążki. I tutaj zaczynam od pokrojenia cukinii w plastry i całość piekę mniej więcej 12 minut w 180 stopniach. U mnie jest to grzanie góra-dół i termoobieg. W międzyczasie, gdy cukinia piecze się, to zaczynam robić ten, powiedzmy, farsz. Zaczynam od pokrojenia cebulki, następnie podsmażam ją na oliwie, dodaję mięso mielone z piersi indyka, oczywiście może to również być kurczak. Mięso przyprawiam solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym, papryką słodką, a także oregano i bazylią. Gdy cebula z mięsem się podsmażą, to dodaję 1 ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę i smażę jeszcze około minutę do 2. Po tym czasie wlewam passatę pomidorową, a także wodę. Wszystko dokładnie mieszam i przyprawiam solą, pieprzem, oregano i bazylią. Następnie dodaję szpinak, to jest opcjonalne, możecie go nie dodawać, ale ja miałam akurat w lodówce i stwierdziłam, że dodam, bo im więcej warzyw, tym lepiej. Wszystko dokładnie mieszam i taki farsz duszę mniej więcej 5 do 10 minut. Po tym czasie dodaję ugotowany ryż i wszystko dokładnie mieszam. Na krążki cukinii dodaję gotowy farsz. Całość sypię startą mozzarellą i taką gotową cukinię zapiekam jeszcze mniej więcej 5 do 10 minut. Po tym czasie całość jest już gotowa, można przełożyć na talerz, a następnie ja jeszcze całość sypię posiekanym szczypiorkiem. I tak się prezentują zapiekane krążki cukinii. Moim zdaniem bardzo smaczna opcja i musicie sobie koniecznie ją zrobić. Przedostatnia propozycja to będzie kolejna klasyka, bo kto z nas nie jadł chociaż raz w życiu placuszków z cukinii. Jednak tutaj ta wersja będzie zdecydowanie lżejsza, bo nie będą to placki smażone na głębokim oleju, tylko na łyżce oliwy. Najpierw zrobię sos i będzie to sos tzatziki, czyli tutaj ogórka ścieram na tarce, do startego ogórka dodaję jogurt naturalny, a także troszeczkę soli oraz pieprz. Całość dokładnie mieszam i odkładam na bok. Cukinię ścieram na tarce, do tego ścieram również połowę cebuli do smaku i teraz bardzo ważna rzecz, czyli odciskam z całości nadmiar wody, a troszkę tej wody jest. Do odciśniętej cukinii oraz cebuli dodaję przeciśnięty przez praskę 1 ząbek czosnku, jajko, mąkę pełnoziarnistą, przyprawy, czyli u mnie jest to tylko i wyłącznie sól oraz pieprz i całość bardzo dokładnie mieszam. Na patelni rozgrzewam łyżkę oliwy, rozprowadzam dokładnie po całej patelni, a następnie, gdy oliwa się dobrze rozgrzeje, to formuję placki. Jeśli chodzi o te placki, to tutaj ważne jest mieć dobrą patelnię, żeby one się nie przypaliły, no bo wiadomo, że jeśli patelnia będzie słaba, no to placuszki mogą nie wyjść, bo będą potrzebowały znacznie większej ilości oleju. I takie placki smażę z jednej strony kilka minut, z drugiej, później znowu sobie przewracam na pierwszą stronę, później na drugą i smażę aż do momentu, gdy się zarumienią i gdy przede wszystkim będą gotowe w środku. I jak widać, u mnie placki już są gotowe, wszystko wyszło tak jak powinno, więc na gotowe placki układam sos tzatziki i całość jeszcze sypię posiekanym szczypiorkiem. I tak się prezentują placuszki, które nie są zrobione na głębokim oleju, tylko w zdecydowanie w zdrowszej wersji. Ostatnią dzisiejszą propozycją będzie krem z cukinii podany z grzankami graham, do tego mozzarella, a także słonecznik. Tutaj zaczynam od obrania cukinii. Jeśli macie dobry blender, to nie musicie jej obierać. Ja myślę, że mój mógłby sobie troszeczkę nie poradzić z tym, dlatego u mnie jest to zawsze obrana cukinia. Do tego kroję w kostkę cebulę standardowo, a także kroję ziemniaka. Jeśli chodzi o ziemniaka, to kroję w małą kostkę, aby się szybko ugotował. Wszystko jest pokrojone, także w garnuszku rozgrzewam oliwę, a następnie podsmażam posiekaną cebulkę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Gdy się podsmażę, to dodaję cukinię oraz ziemniaka, całość zalewam bulionem drobiowym i gotuję do miękkości, mniej więcej 15 minut. W międzyczasie robię grzanki. Ja akurat tutaj do tej zupy robię sobie grzanki z połowy grahamki, kroję ją w drobną kostkę, następnie umieszczam na papierze do pieczenia i piekę mniej więcej 5 minut w 200 stopniach. Gdy wszystko jest już ugotowane, to całą zupę blenduję na krem, następnie dodaję łyżkę śmietanki, po prostu na podbicie smaku. Jeśli nie macie ochoty, to możecie to pominąć. Do tego dodaję przyprawy, u mnie jest to tylko pieprz, bo bulion był wystarczająco słony, ale Wy oczywiście u siebie sprawdźcie. Całość dokładnie mieszam, a następnie przelewam do miski.
Do gotowego kremu dodaję pokrojoną w kostkę mozzarellę, do tego zrobione wcześniej grzanki i całość sypię słonecznikiem. I ostatnia propozycja w dzisiejszym filmie gotowa. Jeśli lubicie zupy krem, to musicie sobie ją spróbować. I to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, czy znaleźliście tutaj jakiś przepis dla siebie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie coś po sobie, a tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.